Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Uczymy się prawa longa na giełdzie i czy to będzie kolejne paliwo hossy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia. I oczywiście zapraszam także do wzięcia udziału w naszej kolejnej edycji, drugiej edycji zrzutki.pl na pomoc biednym dzieciom. Link w opisie i tutaj także widać pod spodem link do naszej zbiórki. I na koniec jeszcze chciałbym także zaprosić jutro o godzinie 18:30 w Warszawie do kawiarni Agere Contra na nasze spotkanie kolejne na żywo. Porozmawiamy sobie o tym, jak inwestować na rynku akcji podczas kryzysów i trudnych chwil na rynkach finansowych. Także zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Uczymy się prawa longa na giełdzie i czy to będzie kolejne paliwo dla hossy. Dzisiejsza sesja będzie oczywiście rozpoczynała kolejny interesujący tydzień na giełdach papierów wartościowych, gdzie będziemy się zmagać z odpowiedzią na pytanie, czy wzrosty na rynku ryzyka będą kontynuowane. I oczywiście rynek cały czas będzie pamiętał o tej statystyce, która mówi o tym, że grudzień jest jednym z najlepszych miesięcy do inwestowania na rynkach akcji. No i czy będzie rajd Świętego Mikołaja w kolejnej fazie, pomimo tych danych makroekonomicznych, które poznaliśmy w piątek, które sygnalizowały, że powinniśmy być świadkami agresywniejszej polityki Fedu, czyli dalszych podwyżek stóp procentowych. Dlatego jestem także bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, którą stronę rynek wybierze. Ale na samym początku chciałbym zacząć od tego, czy będzie kolejne paliwo dla hossy płynące z zachowania ropy naftowej. Ponieważ jak widzimy tutaj cena ropy naftowej spada już poniżej poziomów sprzed rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Spada także cena ropy naftowej już od kilku miesięcy, dyskontując spowolnienie gospodarcze. I co jest także moim zdaniem istotne, w weekend pojawiły się informacje, że OPEC Plus nie zamierza zwiększyć albo zmniejszyć podaży ropy naftowej, a wcześniej pojawiły się informacje, że OPEC Plus będzie obniżał produkcję ropy naftowej. Jeżeli pojawiła się informacja o obniżaniu produkcji ropy naftowej, to ropa naftowa zaatakowała poziomy okolic $80, broniąc także średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolic $77. I teraz, kiedy pojawiły się informacje, że jednak nie będzie zwiększenia produkcji ropy naftowej, to dzisiaj ropa naftowa podczas sesji europejskiej i amerykańskiej ma szansę kontynuować ruch spadkowy, znowu zaatakować wsparcia z dużą szansą na to, że zostaną one pokonane, ponieważ ropa naftowa według tego ma dyskontować spowolnienie gospodarcze, jeżeli oczywiście rynek wierzy, że to jest główny czynnik, który teraz będzie powodował zachowania ropy naftowej. Także patrzmy na ropę naftową, ponieważ może to być paliwo do kolejnej hossy. Jeżeli ropa naftowa zaczęłaby spadać, to moim zdaniem poprzez kanał obligacyjny, jako że obligacje lubią dyskontować spadki inflacji, to spadająca ropa naftowa będzie sprzyjała temu, żeby inflacja w kolejnych miesiącach także była na poziomach niższych niż obecnie, a to oczywiście jest paliwo dla hossy. Więc czy będzie kolejne paliwo dla hossy, które będzie płynęło z zachowania ropy naftowej, która będzie spadać? To jest pytanie na kolejne dni i kolejne godziny. Czy ropa naftowa stanie się takim poziomem, czy stanie się takim narzędziem hossy? Wszystko zależy od tego, czy uda się wrócić poniżej poziomu $80 z perspektywą na dalsze spadki. No i oczywiście wchodzi w grę także cap na rosyjską ropę naftową. Zobaczmy także na następnym wykresie, jak kształtuje się cena rosyjskiej ropy naftowej. Możemy ją oczywiście porównywać z tym, co się dzieje w Europie. I jeżeli jesteśmy przy ropie naftowej, to zobaczmy także, jak się pozycjonują gracze na rynku opcyjnym. No i tutaj widzimy, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego cały czas przeważają opcje put,
czyli opcje put, które są droższe, sygnalizują, że jest większa presja na to, żeby kupować opcje zabezpieczające nas przed dalszymi spadkami, bądź też pozwalające spekulować na dalsze spadki, niż te opcje, które pozwalają nam spekulować na wzrosty, które pozwalają nam się zabezpieczyć przed wzrostami ceny ropy naftowej. Na kolejnym ciekawym wykresie chciałem pokazać pozycjonowania się dużych graczy w poprzednim tygodniu. Okazuje się, że największa długa pozycja była budowana na meksykańskiej walucie, była także budowana na rynku euro, była także budowana, co ciekawe, na indeksie Dow Jones, no i największa krótka pozycja w tym wypadku była budowana na indeksie strachu VIX, na indeksie S&P, co jest ciekawe, na rynku złota i ropy naftowej. Także to jest bardzo ciekawe, co się teraz dzieje. Natomiast ewidentnie widać, że ostatnie 2 tygodnie były dodawaniem długich pozycji do rynku euro, tak, licząc na to, że będzie kontynuacja tendencji wzrostowej, licząc na to, że będziemy świadkami wyciskania długich pozycji, krótkich pozycji w amerykańskim dolarze, licząc na wzrosty euro-dolara. I jakie jest pozycjonowanie dużych graczy? To jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą, że ten rajd Świętego Mikołaja, wyciskanie, że prawo będzie kontynuowane. Obserwujemy to także właśnie teraz na rynkach finansowych. No i dzisiaj o poranku, jakie są stawki na rynku pieniężnym? Wygląda na to, że poranek przynosi nam 3-punktowe cofnięcie na implikowanej stopie procentowej. Natomiast jesteśmy cały czas w okolicach 5%, co oznacza, że prawdopodobnie to jest poziom docelowy, który jest wyznaczony przez rynek, gdzie stopy procentowe dojdą w pierwszej połowie 2023 roku. Natomiast nie widać już większych zmian po danych makroekonomicznych z rynku pracy. Amerykański dolar dzisiaj kontynuuje presję na osłabienie. Przechodzimy na indeksie dolarowym średnią dwustosunową, to ma bardzo duże znaczenie i także zniesienie 50% umocnienie amerykańskiej waluty w tym roku to także ma znaczenie, a sam euro-dolar widzimy, że wspina się już do okolic oporu 1,0610, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% całej fali ostatniej hossy na amerykańskim dolarze, czyli spadków euro-dolara. Na rynku walutowym oczywiście obserwujmy także pary związane z jenem. Dolar-jen kontynuuje tendencję spadkową. Jeżeli tutaj nic nas nie zatrzyma, to następne w horyzoncie są okolice wsparcia 130 i być może rynek wkrótce tam się pojawi. Widzimy także presję na rzecz jena przeciwko walucie australijskiej, łącznie z pokonaniem średniej dwustosunkowej. No i sama australijska waluta także generuje sygnały ku temu, żeby jeszcze kontynuować tendencję wzrostową. No i oczywiście rynek surowcowy, moim zdaniem poprzez zachowanie ceny miedzi także sygnalizuje wzrosty indeksów giełdowych. Obserwujemy wyjście i powrót nad poziom $1800 na cenie złota i w tym wypadku atak na ten opór $1830 wydaje się być tylko kwestią czasu. Jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, a rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, to oczywiście takie zachowanie będzie faworyzowało długie pozycje w cenie ropy naftowej. Rentowności amerykańskich obligacji są w okolicach poziomu 3,50. Tutaj nie ma dużej zmienności, to jest dobra informacja dla ryzyka. No i oczywiście kolejną dobrą informacją dla ryzyka jest to, jak zachowuje się Bitcoin, ponieważ on wraca nad poziom $1700, ale pokonuje maksima z poprzedniego tygodnia, a to jest zachęta do tego, żeby wierzyć w grę na formację podwójne dno, która się kształtuje na wykresie intraday, który jest pokazany w tle. Jeżeli teraz pokonany zostanie opór w rejonie $17 500, to oczywiście perspektywa ku temu, żeby Bitcoin jeszcze bardziej wspierał popyt na ryzyko, będzie większa. I oczywiście teraz odpowiedź na pytanie, uczymy się prawa longa na giełdzie. Prawo longa to jest takie zachowanie indeksów giełdowych, które mówi, że sentyment jest tak bardzo sprzyjający popytowi na ryzyko, na rzecz dalszych wzrostów, że każde słabe dane makroekonomiczne, które teoretycznie powinny dać nam spadki, są wykorzystywane do tego, żeby kupować przecenione chwilowo
akcje. I to się właśnie zmaterializowało, to obserwowaliśmy w piątek na giełdzie na Wall Street. Po niższym otwarciu po danych makroekonomicznych, które sygnalizowały spadki indeksów giełdowych, mieliśmy systematyczne wyciąganie. Kształt świecy dziennej jest bardzo sprzyjający popytowi na ryzyko, więc prawo longa zmaterializowało się na giełdzie. Prawo longa pokazuje, jaki jest sentyment, że wszystkie negatywne informacje są negowane. Rynek chce po prostu rosnąć i wygląda na to, że ta statystyka na giełdzie będzie kontynuowana i będziemy świadkami kontynuacji ruchu w górę. To jest dobra informacja. Obserwujemy także optymizm na giełdzie w Niemczech. Natomiast z ciekawostek obserwujemy bardzo duże rozróżnicowanie zachowania indeksów giełdowych w Azji. Kospi i indeks w Tokio spadają, natomiast giełda w Chinach rośnie i to bardzo wyraźnie, więc ewidentnie giełdy w Azji żyją własnym życiem. Natomiast jak widzimy tutaj indeks Golden Dragon testuje tą swoją średnią 200-sesyjną. Podobnie jest indeksem WIG20, czyli rynki emerging markets są w newralgicznym miejscu. Jako że dzisiaj euro-dolar rośnie, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie do góry i wszystkie inne rynki emerging markets także pójdą do góry. Widzimy, że chińska giełda odbija już i rośnie prawie o 30% od swoich minimów. Jak bardzo duże jest powiązanie zachowania amerykańskiego dolara z rynkami walut emerging markets i każde takie zachowanie, osłabienie amerykańskiego dolara i wzrosty rynków walut emerging markets powoduje wzrostów indeksów giełdowych w Chinach, więc to, co się teraz dzieje w Chinach, moim zdaniem także sprzyja temu, żeby warszawska giełda papierów wartościowych ruszyła do góry i kontynuowała tendencję wzrostową. Warszawska, polskie aktywa oczywiście zaczynamy od rynku złotego. Euro-złoty testuje swoje wsparcie 4,65. To wsparcie ma naprawdę duże znaczenie, a dolar złoty systematycznie spada na coraz niższe poziomy i wygląda na to, że test poziomu 4,30 będzie miał miejsce jeszcze w tym roku. Za parę dni jest to możliwe jak najbardziej. Już zbliżamy się do poziomu 4,40. Polskie obligacje są na średniej 200-sesyjnej. Widzimy, jak łatwo i jak łatwo przechodzą kolejne spadki rentowności, czyli fala kupna polskich papierów trwa, ale ta średnia 200-sesyjna jest teraz najważniejsza, ponieważ dokładnie warszawska giełda, indeks WIG20 także jest na tej średniej i ją testuje, natomiast zachowanie chińskich akcji moim zdaniem zwiększa szansę, że zostanie ona pokonana. Jeżeli równolegle zostanie pokonana ta średnia na warszawskiej giełdzie, na polskich obligacjach, na chińskiej giełdzie, to w takiej sytuacji oczywiście byłaby to wielka zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację, na wejście hossy na rynkach emerging markets w kolejną fazę i tego się trzymajmy, ponieważ jest to moim zdaniem scenariusz bazowy. No i na koniec dane makroekonomiczne. Dzisiaj nie ma ich zbyt wiele, ale o godzinie 16 poznamy zamówienia fabryczne, dane za październik. One mogą mieć znaczenie, ale przede wszystkim będziemy patrzeć na wskaźnik ISM dla sektora usług za listopad i będziemy je porównywać z ostatecznymi weryfikacjami danych PMI dla krajów europejskich, dla strefy euro. I to może być paliwo do ruchów na giełdzie papierów wartościowych na tych rynkach rozwiniętych. Także zapowiada się moim zdaniem znowu bardzo ciekawa sesja. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. I oczywiście zachęcam jeszcze raz do tego, żeby wziąć udział w naszej zrzutce. By pomóc biednym dzieciom, by dać im prezenty pod choinkę, namiastkę normalnych świąt Bożego Narodzenia. Tutaj link i także jest on w opisie. Zachęcam do tego, żeby być szczodrym i żeby dzielić się tym, co się posiada. Dziękuję jeszcze raz. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.